pewne technologie, które już są robione z uwagi na sektor kosmiczny, doskonale wiemy, dokąd one prowadzą i co nam dadzą jako spin-off, ale o tym za chwileczkę. No to w takim razie my ci już nie przeszkadzamy. Oddajemy Dawaj. głos, Dziękuję. scenę, podłogę. Dzień dobry Państwu, czy mnie dobrze słychać? Tak? To jeszcze raz. Dzień dobry, czy mnie dobrze słychać? O, pięknie, dobrze. Będę dzisiaj Wam mówił na temat technologii kosmicznych w każdym domu. Brzmi troszeczkę bardzo górnolotnie, ale ja Wam to wszystko sprowadzę do Waszych lodówek, do Waszych łóżek, do Waszej bielizny. Tak? Dobrze, no to zaczynamy w takim razie. Tak jak już panowie wspomnieli, nazywam się Łukasz Wilczyński, na co dzień zajmuję się komunikacją sektora kosmicznego. To jest moje zadanie od ponad 15 lat. Między innymi byłem kiedyś europejskim koordynatorem organizacji Mars Society. Był wczoraj Robert tutaj jako założyciel Mars Society, ja byłem jego prawą ręką w Europie przez wiele lat. Oprócz tego zajmuję się też organizacją takich olbrzymich zawodów łazików marsjańskich, które są co roku w Polsce, współpracuję z Indiami, współpracuję z Stanami Zjednoczonymi. To jest tak naprawdę mój żywioł. A dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, no właśnie, technologie kosmiczne w każdym domu. Pytanie, zagadka do wszystkich teraz. Która z tych technologii nie jest technologią kosmiczną? Czy ktoś wie? Ręka do góry, kto się do odważnych świat należy. Która z tych technologii nie jest technologią kosmiczną? Można wybrać kilka. Wszystkie są, tak? Jest Pan tego pewien? Ktoś ma inne zdanie? Buty nie są technologią kosmiczną, dobrze? Jeszcze jakieś pomysły? Pieluchy, dobrze, super. No i teraz tak, pytanie, kto miał rację? Pan. Tak, to są wszystko technologie kosmiczne i zaraz Wam o tym opowiem, ale żeby Wam o tym opowiedzieć, muszę najpierw zacząć od tego, że te technologie kosmiczne, one są, nazywają się spin-offs. I NASA od 1976 roku zarejestrowała już prawie 2000 takich patentów. A ja mówię tylko i wyłącznie o amerykańskiej agencji kosmicznej. Europejska Agencja Kosmiczna ma swoje patenty, też publikuje te rzeczy, japońska, rosyjska i wiele innych. Nie mówimy też tylko o agencjach kosmicznych, ale także o firmach kosmicznych, które również produkują coś na rzecz sektora kosmicznego i to potem ląduje w naszych kieszeniach, dosłownie. No dobrze, zaczniemy naszą podróż od lat 60. Kto pamięta? Nieważne. Lata 60. Wyścig na Księżyc się rozpoczynał powoli. Wtedy dominowała inna doktryna w sektorze kosmicznym. Trzeba było wygrać z Rosjanami. I pierwsza rzecz, wysyłamy astronautów na orbitę, czy kosmonautów. Z czym mamy problem? Z wodą. Nie można dostarczać świeżej wody non-stop, bo woda waży. Więc trzeba było opracować sposób odzyskiwania wody. I tą wodę odzyskiwano z różnych miejsc. Jedna rzecz to jest kran, jak myjecie ręce i zużyta woda. A skąd jeszcze można odzyskać wodę? Z toalety. My też się pozbywamy wody. Wiem, że to trochę potrafi tak zdziwić, mówiąc delikatnie, albo obrzydzić, ale generalnie po to NASA tak naprawdę opracowała cały system filtrów opartych na jonach srebra, na aktywnym węglu, żeby ta woda mogła krążyć, żeby ta woda była pozbawiona bakterii, żeby ta woda była pozbawiona smaku. No, szczególnie w przypadku toalety, prawda? I co powstało? Co mamy z tego dzisiaj? Pokazywałem Wam ten dzbanek. Butelki macie, takie, że możecie sobie nalewać wodę, prawda, z filtrem. Idźcie na basen, tam też jest cały czas filtr, który pracuje. To zawdzięczacie to właśnie między innymi NASA i temu, że rozpoczęto właśnie ten proces w latach 60. Druga rzecz, liofilizacja żywności. Astronauci oczywiście od samego początku latając na orbitę musieli jeść. A skoro jedli, no to musieli coś dostawać. Na początku dostawali jakieś takie tubki, a to było koszmarne. Astronauci mówili, że nienawidzą tego jedzenia, że jest to, no, to jest konieczne zło tak naprawdę. No ale z czasem, jeżeli już pracowano nad kolejnymi misjami, a przede wszystkim na misjach księżycowych, gdzie już wiemy, że to nie był wyjazd na orbitę, tylko podróż 3 dni w jedną stronę, to co się stało?
NASA nie wymyśliła tej technologii, tylko ją zaadaptowała do sektora kosmicznego. Wzięła ją od firmy Nestle akurat i ją spopularyzowała. Czyli system, który pozwalał tworzyć w sposób troszeczkę inny, na przykład niż sama dehydracja, smakowe, takie crunchipsy, chipsy, do tego oczywiście w różnych mogli dostarczyć warzywa, owoce. Co my z tego mamy dzisiaj? Kto zjadł ostatnio musli owocowe? Ręka do góry. Jedliście musli? Dobra. Kto ostatnio jadł? Ja ostatnio, jak byłem studentem kiedyś, to było bardziej popularne. Takie zupki instant, zalewane. Typowe studenckie żarcie, nie? No to jest liofilizacja. Na przykład te malinki, truskawki, które macie w musli, są właśnie tego typu technologią robione. Ona została spopularyzowana przez NASA. Idziemy dalej. Monitorowanie rytmu serca. No, to było duże wyzwanie, dlatego że pracując już na projekt Apollo, czyli projekt księżycowy, wcześniej był projekt Gemini, który miał przygotować do tego lotu na Księżyc, no i trzeba było w jakiś sposób tego astronautę badać na odległość, prawda? Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film Apollo 13? Kto oglądał? Tam jest taka scena, gdzie oni jeszcze przed awarią, trochę tam jakieś nieporozumienie małe jest z tą ekipą naziemną i astronauci w formie buntu odpinają te wszystkie elektrody. Tam lekarz nagle panika, bo mu na monitorze takie ma te paski równe, tak? To oznacza zgon pacjenta, więc szok. I tu widzicie właśnie dokładne zastosowanie. Co nam to dało? No wszystko. Wszystko. Teraz jak jedziecie karetką, podpinają wam defibrylator, tak? Podpinają wam kardiowerter defibrylator. To sygnał wasz leci do pracowni hemodynamiki. Cały czas lekarz jest w stanie monitorować, jaki jest stan pacjenta na odległość i decydować, przyspieszcie, jedźcie od razu na salę operacyjną i tak dalej. I wiele, wiele innych zastosowań, które powstały właśnie też z uwagi na misję Gemini. Kolejna rzecz, nowoczesne wykrywacze dymu. Wykrywacze dymu były już obecne na rynku, natomiast one były, powiem szczerze, tak bez możliwości regulacji temperatury. Włączały się przy nawet gotowaniu, na przykład trzeba zagrzać wodę, para leci, już wykrywacz dymu się włączał. NASA wprowadziła wykrywacze dymu do swoich pojazdów po olbrzymiej tragedii, dlatego inne zdjęcie pokazuję, ale też z tego samego programu, czyli Apollo 1. Apollo 1, tutaj macie akurat test wodowania, próbę wodowania w basenie. Natomiast Apollo 1 astronauci zginęli w olbrzymim pożarze podczas jednego z testów i po tym zdecydowano właśnie przygotować specjalne czujniki dymu, w których można programować temperaturę, od którego się włączają. Po tym fakcie nastąpiło absolutny zalew rynku w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej kolejności we wszystkich domach były montowane już tego typu czujniki. No dobrze, skoro mamy pożar, trzeba by było go ugasić. Jak podejść do wysokich temperatur, do pożarów, do szybkiego gaszenia bardzo wysokich temperatur, które się dzieją w tym momencie podczas katastrofy statku kosmicznego, ale jeszcze na Ziemi na przykład. Stworzono specjalne kombinezony. Kombinezon, który wytrzymywał bardzo wysokie temperatury i to pozwoliło zaadaptować te kombinezony przez służby ratownicze, gaśnicze, to co dzisiaj widzicie. NASA również, i to jest też pochodna Apollo 1, NASA również po tym przygotowała lepsze hełmy, specjalne maski, bo do tej pory były maski bez tego wizjera ognioodpornego. Poprawiła maski, poprawiła komunikację radiową w takiej sytuacji. Powstały szczypce, które dzisiaj widzimy, takie bezprzewodowe do cięcia na przykład, do wyjmowania ludzi z pojazdów. To są wszystko pochodne tej olbrzymiej tragedii podczas Apollo 1. Folia ratownicza. Czy ktoś z was miał nieprzyjemność uczestniczyć w jakimś zdarzeniu takim typu wypadek, coś się stało i przyjechała karetka, straż pożarna i od razu nam dają taki złoty kocyk? Kojarzycie? No to jest wprost technologia kosmiczna. Ona powstała, ona była już w połowie lat 60. Potrzebowano bardzo cienkiego izolatora i ten izolator został zastosowany pierwszy raz w latach 70. przy misjach Skylab. Tam został testowany. Chodziło o to, żeby chronić przed ucieczką temperatury lub zimnem w tą stronę lub w tą. Cienki, tutaj macie akurat teleskop Herschela,
gdzie ta folia jest na zewnątrz i ona jest tak naprawdę jednym z najlepszych izolatorów, najcieńszych, jaki powstał wówczas w sektorze kosmicznym. Został wprost zaadaptowany do tego, co dzisiaj mamy, czyli lekka, poręczna, składana, możemy ją przewozić i możemy w tym momencie się nią opatulić i mamy komfort, tak? Bo często w wypadkach ludzie są pozbawieni ubrań, wszystkiego i tak dalej. Ta folia pomaga zatrzymać temperaturę. Następna rzecz, lata 70. Pianka Memory Foam. To jest pianka, która utrzymuje kształt. Jak siadamy, utrzymuje kształt ciała. NASA ją pierwotnie zaprojektowała do samolotów, pilotów wojskowych, jako prototyp. Potem potrzeba była stworzenia, no właśnie, mamy astronautę, który leci wahadłowcem. I teraz tak, mamy dwie sytuacje. Start i lądowanie, olbrzymie przeciążenia. I teraz trzeba było w jakiś sposób rozwiązać to, ponieważ nie może być niedopasowany fotel, bo on będzie powodował różne kontuzje. No i NASA miała dwa wyjścia. Albo stworzyć personalne takie fotele dopasowane dla każdego z astronautów. Wówczas podczas każdej misji musiałaby wymieniać, tam patrzeć, o tu jest Petera, to nie, to zamienimy na Johna. Bez sensu. Bez sensu. Biorąc pod uwagę jeszcze, że w ostatniej chwili pamiętajcie, że jak jest lot kosmiczny, zawsze jest ekipa, która leci i ekipa tak zwana backup. Jakby ktoś się rozchorował, następuje zamiana. Ćwiczą razem. No więc w ostatniej chwili wymieniać fotel, więc przygotowano tą piankę, która w tym momencie powodowała, że dostosowywała się do kształtu danego astronauty. Gdzie to mamy dzisiaj? Kojarzycie? Gdzie tą piankę używacie? Na co dzień w domach. Jak śpicie, często, niektórzy używają tego. Poduszka, a na czym śpicie? Materac, w niektórych butach, proszę bardzo. Zawdzięczacie to NASA i wygodzie astronautów. Więc tak jak leżycie dzisiaj, położycie się na materacu, który się ładnie tak dostosowuje, pomyślcie, że czujecie się tak jak astronauta, który leci właśnie na orbitę, bo to jest dokładnie ta sama technologia. Okej. Buty na gumowej podeszwie, a propos butów też. NASA potrzebowała też dosyć wygodnego, pewnego, ale lekkiego. Pamiętajcie, NASA, większość tych rzeczy, które widzicie, motorem było zmniejszenie wagi, ciężaru wystrzelania tego na orbitę czy dalej na Księżyc. Bo każdy kilogram to są dodatkowe koszty. Potrzebowała lekkich butów. Lekkich, wytrzymałych i tak dalej. I zaprojektowano nową technologię formowania gumy. Pomiędzy tym wciskane było powietrze, żeby było bardziej sprężyste. Powstały takie buty, które widzicie tutaj, po których astronauci chodzili na Księżycu lub w studiu telewizyjnym, to zależy kto co wierzy. W każdym razie to te same buty. I teraz tak, człowiek, który odszedł z NASA, Rudy, poszedł do firmy, która właśnie zmieniała nazwę. Poszedł do firmy w latach 70., żeby przekazać im tą technologię. I ta technologia posłużyła do stworzenia chyba najbardziej kultowego modelu butów. A firma właśnie zmieniała nazwę na Nike. O, blisko, tak? Blisko. Nike Air. Także jeżeli chodzicie w tego typu butach, poczujcie się jak astronauta na Księżycu. Jesteście w domu. Okej, jeżeli zostajemy na Księżycu, narzędzia bezprzewodowe. Paradoksalnie rzecz, która, że tak powiem, wydaje nam się, że to było oczywiste. Nie, nie było to oczywiste. Narzędzia wówczas używane były narzędziami wciąż jeszcze przewodowymi i tak dalej. Potrzeba było wyposażenia ich w specjalne urządzenia z dobrymi akumulatorami, żeby można było nawiercić, pobrać próbki i tak dalej, i tak dalej. Wówczas do firmy Black & Decker się zgłosiła NASA, żeby zaprojektowano tego typu urządzenie. Co ciekawe, to urządzenie jest nieśmiertelne, bo ono do dzisiaj jest takim wzorem do tworzenia urządzeń na kolejne misje księżycowe i marsjańskie. Ja miałem przyjemność ostatnio być w Centrum Szkolenia Astronautów, tutaj w Europejskiej Agencji Kosmicznej i na bazie tego urządzenia, tego chwytaka jest stworzony zupełnie cały nowy zestaw urządzeń, właśnie tego typu, żeby one były łatwe, ale przede wszystkim, żeby miały wytrzymałe, odporne na kurz i tak dalej. Okej, dobra, mamy bezprzewodne narzędzia, Księżyc. Co z tego mamy dzisiaj? Jak myślicie? Co nam to dało, że jakiś gość na Księżycu sobie tam nawiercił coś? Śmiało. Proszę? Okej, to ze strony kwestii księżycowej, ale co nam to dało tu na Ziemi? Co mogło powstać dzięki temu?
Jakie narzędzia mogły powstać? Wiertarko-wkrętarka. Ba, nawet biorąc pod uwagę w ogóle narzędzia bezprzewodowe i to, co było bardzo istotne dla szczególnie stacji kosmicznej, odkurzacz bezprzewodowy. To mamy dzięki sektorowi kosmicznemu. Wszelkie jakieś takie narzędzia, na przykład przenośne, które były medyczne, to wszystko jest dzięki temu, że NASA potrzebowała czegoś takiego w misjach załogowych przede wszystkim. Wracamy z Księżyca. Pamiętacie, NASA wymyśliła, jak monitorować astronautę. To teraz tak, co jest, jeżeli astronauta potrzebuje leków? Co można zrobić? Można zaprojektować mini pompę insulinową. Wcześniej były pompy insulinowe, ale one były nieporęczne. Po pierwsze, nie dało się programować, kiedy lek zostaje podany. Nie dało się tego programować. Po prostu pacjent zgłaszał się, lekarz uruchamiał i musiał się zgłaszać. Musiał chodzić lub one po prostu takie stawiane w domu na przykład. To jest pompa insulinowa, dokładnie ten model wszczepiany pod skórę, który mógł puszczać astronaucie lek w danym momencie. Co się stało? No to myślę, że osoby, które mają schorzenie związane z cukrzycą, same odpowiedzą. Tak? To była rewolucja. Uwolniła ich. Mogła im dać po prostu pewną lepszą swobodę życia. Lata 80. Przenośne komputery. No to jest nie do wiarygodne, tak? Dla szczególnie młodego pokolenia, że kiedyś nie było takich komputerów. Kiedyś nie było takich komputerów. NASA potrzebowała mieć szybki, zaraz o tym porozmawiamy, sprawny i przede wszystkim bardzo przenośny komputer, który mógłby służyć, tutaj akurat to jest wahadłowiec, to są lata 80. On się nazywał Grid Compass. Ważył 5 kg i uwaga, czy wiecie, ile miał pamięci operacyjnej? O, mniej. 340 kilobajtów. To jest niewiarygodne, tak? Jak dzisiaj technologia poszła, ale tak naprawdę, gdyby nie to, nie mielibyśmy na Ziemi laptopów. Bo to był pierwszy laptop, który został stworzony właśnie z myślą o programach kosmicznych. On się nazywał SPOC, to było Shuttle Portable Onboard Computer, czyli przenośny komputer pokładowy wahadłowca, SPOC. Jak czytane po angielsku razem, tworzy nam imię bohatera Star Treka. Zresztą macie go tam narysowanego, wyświetla się akurat na tym zdjęciu, tak? Okej. Pieluchy jednorazowe. Ktoś tam stwierdził na samym początku, że pieluchy nie są z sektora kosmicznego. Są. NASA miała problem. Problem czysty, tak jak każdy z nas, tak? Lecimy na orbitę, wracamy z niej lub wychodzimy na spacer kosmiczny. No a jak nam się zachce? Co wtedy? Wiecie, po drodze na orbitę, czy wracając z niej, no nie ma stacji benzynowych, czy tam jakichś innych, żeby można zjechać sobie na pit stopa. Wychodząc na spacer kosmiczny, no nie da się wrócić, bo właśnie się nie zdążyłem załatwić i wracam. Więc NASA potrzebowała stworzyć coś takiego. To stworzyć odzież, która będzie chłonęła wilgoć. Która będzie pomagać po prostu w takich dosyć kuriozalnych, ale bardzo potrzebnych sytuacjach, tak? Co powstało dzięki temu? Pampersy, podpaski, wkładki higieniczne i wszystkie inne rozwiązania, które człowiek do dzisiaj korzysta i z których tak naprawdę, które zawdzięczamy sektorowi kosmicznemu. Więc jak ktoś z was będzie przewijał następnym razem dziecko, ja dzisiaj wieczorem, to po prostu trzeba przewinąć i pomyśleć od razu, że technologii kosmicznej, którą macie we własnym domu. Tak? Okej. A mleko modyfikowane, to jest ciekawostka, ponieważ to nie jest bezpośrednio zapotrzebowanie na konkretną misję, ale naukowcy, którzy byli finansowani przez NASA i pracowali na rzecz przyszłych misji marsjańskich, odkryli naturalne źródło pochodzenia kwasów omega-3 i potem zostało to skomercjalizowane, zaczęli to dodawać do substancji, które stworzyły nam mleko modyfikowane, które dzisiaj jest używane jako mleko zastępcze. Pierwszej generacji, następne, tak zwane i tak dalej, i tak dalej. Więc to mamy też dzięki badaniom na rzecz sektora kosmicznego. Niewidoczny aparat na zęby. Oj, to jest zaskoczenie. Szczerze, my też byłem zaskoczony. O co chodziło? Czy ktoś wie, jak wyglądał aparat na zęby przed takim? Jak?
Taka cała klatka, takie kółko się nosiło tutaj. I to wyglądało tak, że jak ktoś chciał sobie poprawić zęby, to szczerze mówiąc był narażony na bardzo duży stres, no bo wyobraźcie sobie, że chodzicie wszędzie i macie takie kółko żelazne dookoła siebie. Była technologia stworzona, materiału, który był mocowany pomiędzy rakietą, na początku na potrzeby sektora wojskowego, między rakietą a anteną. Musiał utrzymać w tym momencie antenę do rakiety przy dużych prędkościach. Miał być odporny na światło, miał być lepszy niż stal. I ten materiał został wprost przejęty przez ortodontów. I zostało stworzone właśnie dzięki temu tego typu aparat ortodontyczny. Także to jest też pochodna sektora kosmicznego. Jeżeli ktoś was nosił, stosował, stresował się, no bo musiał nosić jakiś aparat na zęby, to teraz sobie niech wróci pamięcią i powie, słuchajcie, nosiłem technologię kosmiczną. Testowałem ją u siebie. Okej, czasy współczesne, zdjęcia selfie. I tu was mam. To nie my wymyśliliśmy, tylko astronauci. Astronauci tak naprawdę nie mogli się oprzeć temu, żeby robić jednak, no słuchajcie, takie zdjęcie każdy z nas chciałby sobie zrobić w życiu. Ja też o tym marzę. Na tle Ziemi przepiękne zdjęcie. Co NASA potrzebowała? NASA potrzebowała coraz lepszych czujników CMOS, coraz mniejszych, o coraz większej rozdzielczości i zaczęło się myślenie o miniaturyzacji tak naprawdę coraz mniejszych aparatów fotograficznych, które potem trafiły nam, właśnie, do telefonów, no a te selfie kosmiczne wyznaczyły trendy, tak? Okej, telemedycyna. Mówiłem wam o tym, że na samym początku program Gemini, jak się dzisiaj to rozwinęła ta telemedycyna. Ostatnio NASA ujawniła, że przeprowadzała długofalowy proces leczenia na stacji kosmicznej, ponieważ jeden z astronautów wykryto u niego zakrzepicę. I to było długofalowe leczenie. Udało się. Udało się dzięki temu, że jesteśmy w stanie leczyć na odległość. Będąc w wspomnianym Centrum Szkolenia Astronautów, miałem do czynienia z panią doktor, która obecnie pełni funkcję właśnie tego lekarza misji. I ona na Ziemi, telefon jej zawsze leży przy łóżku, jej nawet jak idzie spać, bo musi odebrać. Jest w stałym kontakcie z astronautami obecnie europejskimi na stacji kosmicznej. Ale wszystko, co może zrobić, to tak naprawdę może mu coś powiedzieć, może mu coś przesłać, przecież nie poleci. Tak? Więc te elementy dzisiejszej telemedycyny pozwalają nam naprawdę leczyć na odległość, operacje na odległość, zastosowaniu robotów, Da Vinci na przykład i tak dalej. Wiem, że tutaj na Śląskiem jest. Co my z tego mamy? Szczerze, coraz więcej operacji, które jest wykonywanych. Wy sobie leżycie, wy nie wiecie, co się dzieje, ale tak naprawdę dzieje się magia, bo nie tylko zespół, który nad wami stoi, operuje, ale ten sygnał leci na przykład czasami do różnych innych klinik, gdzie jest zespół wspierający i on na przykład asystuje zdalnie przy operacji, jeżeli jest jakiś problem. To nam ratuje dzisiaj życie. Dzięki temu operacje są coraz skuteczniejsze. I tak naprawdę podejrzewam, że dojdzie do tego, że będziemy mieć coraz więcej małych czujników. Przyłożymy sobie, tak jak już jest taki startup polski, Pregnabit, gdzie można sobie monitorować stan płodu i wysyłać i konsultować się zdalnie z ginekologiem. Nie trzeba do niego chodzić. Oczywiście raz na jakiś czas wypada się pojawić, ale ta technologia już jest technologią, która pokazuje nam możliwości tej telemedycyny. Okej. Sztuczna komora serca powstała przez przypadek zupełnie, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny. Po prostu pewna osoba, która pracowała nad pompami paliwowymi NASA, wylądowała na stole i operawało ją dwóch lekarzy, którzy pracowali nad rozwiązaniem problemu, co zrobić z ludźmi, którzy oczekują na przeszczep serca. Tu już serce pada, a przeszczepu jeszcze nie ma. No i zeszli się razem, zrobili bypass, proszę bardzo, obejście piękne, i w tym momencie powstała tego typu sztuczna komora serca, która do dzisiaj jest stosowana. Nawigacja satelitarna. No słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam życia dzisiaj bez nawigacji satelitarnej. Jechałem do was, stresowałem się, czy zdążę, olbrzymie korki, dzisiaj obchody w Auschwitz, słyszałem w radio, że będzie zamykana A4, no ale nawigacja mi pokazywała, jakie są korki, gdzie, którędy szybciej dojechać, etc., etc., etc. Chyba wam nie muszę tłumaczyć, co dzięki temu mamy. Ale tak naprawdę dzięki temu mamy precyzyjne nie tylko samochody. Pamiętajcie, że o nawigację korzystają samoloty, statki. Tak naprawdę transport publiczny, cały nasz transport na Ziemi jest oparty o nawigację satelitarną. Co nas czeka w przyszłości? No dobra, wykorzystanie danych satelitów będzie coraz lepsze. Będziemy mogli nie tylko monitorować pogodę, ale także plony,
suszę, a to nas czeka najprawdopodobniej najbliższej wiosny. Dzisiaj czytałem bardzo smutny artykuł na ten temat, więc musimy się przygotować na kolejną suszę, ponieważ zimę odwołali dzisiaj rano, tak słyszałem. Więc dane satelitarne będą mogły nam pomóc bardziej zrozumieć ogólnie planetę, ale także te nasze podstawowe życie. To jest zdjęcie, wie kto to jest, co to zdjęcie jest? Poznajecie? Nie wiem, ktoś był na takiej wysokości, widział to? Okej, to jest Katowice, proszę bardzo. Tak? Zrobiliśmy sobie cyk, zdjęcie. Co można zrobić dzięki satelitom? Badać szkody górnicze. Tak? Badać tak naprawdę nie tylko w sferze widzialnej, ale na przykład są satelity, które stosują radar sarowski i w tym momencie mogą niezależnie od zachmurzenia patrzeć na przykład w jaki sposób statki się poruszają, czyli ten kilt water zbadać, dlaczego to jest potrzebne. No, mamy porwania statków, bardzo częste, piraci do dzisiaj istnieją, więc można dzięki temu patrzeć i monitorować na bieżąco, gdzie na przykład płynie statek. Lub jeżeli mamy sytuację militarną, ruchy armady, ruchy floty, proszę bardzo, tak? Natomiast jest też stosowany do wyszukiwania ludzi, którzy zaginęli na morzu, tak? W Europie mamy system Copernicus, nasz własny, i on jest tak naprawdę już teraz pokrywa całą Ziemię, będą coraz bardziej dokładniejsze zdjęcia. Pamiętacie sytuację sprzed paru lat, kiedy już były minister środowiska twierdził, że tam puszcza nie jest wycinana. No, nieruszona jest. Gazeta Wyborcza skorzystała dane z Sentineli, czyli z dane Europejskiej Agencji Kosmicznej, tego systemu europejskiego, i w bardzo dużych zbliżeniach pokazała takie składy drewna, które leżały wszędzie. No więc czarno na białym pokazała, że była wycinka prowadzona. No dobra. Hydroponiczna hodowla roślin, hodowla bezglebowa. Uwielbiam ją. Mam w domu 2 farmy hydroponiczne. Testuję je, korzystam z tego. Niedawno byłem w Kolumbii, gdzie mi pokazali cały habitat, który jest stworzony. Po co to jest robione? Co z tego? Bo to jest tak naprawdę na potrzeby hodowli roślin, na przykład na stacji kosmicznej, ale też po to, żebyśmy mieli na Księżycu, już za chwilę lecimy, na Marsie, podobno też już całkiem niedługo, sałatę, tak? Żebyśmy mogli hodować. Po co to jest robione i co nam to daje tu na Ziemi? Otóż to, że klimat się zmienia. Często ta ziemia, w której uprawialiśmy do tej pory, ona nie jest nam dana na zawsze. Będziemy mieć czasami gorszą glebę. Natomiast tutaj, jak zobaczyłem w Kolumbii, jak oni domontują, proste rurki z odzysku, nawiercane, całość podpięte do zbiornika z algami i w tym momencie mieli zamknięty, tylko woda była potrzebna. Coś pięknego. Wiem, że będą to komercjalizować. Oni budują to z myślą o przyszłym habitacie marsjańskim, ale zapytałem, a co można zrobić tym na Ziemi? A na przykład można taki habitat przenieść w dowolne miejsce na świecie, gdzie jest problem z żywnością. Proszę bardzo, więc to nam rozwiąże, podejrzewam, bardzo dużo problemów. Medycyna przyszłości, nowe szczepionki, nowa generacja leków, coś, co możemy, inaczej się zachowują w ogóle niektóre komórki na stacji kosmicznej na warunkach niższej grawitacji. To jest także obserwacja komórek rakowych, obserwacja organizmu ludzkiego. Badania są robione także na astronautach, którzy na przykład długo tam przebywają. Być może znajdziemy odpowiedzi na wiele pytań, na które dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Co więcej, mój ulubiony przykład, który zawsze powtarzam, dlaczego obecnie nie polecimy jeszcze na Marsa? Dlatego, że nie wyślemy tam za nikim dentysty. No tak, no próchnica to jest coś, co nas spotyka, tak? Więc najpierw musimy to wyleczyć tu, albo znaleźć niezły patent na to, jak się tego pozbyć. Nikt z nas nie lubi chodzić do dentysty. Bardzo przepraszam stomatologów. Ja ich bardzo lubię. Natomiast trzeba zlikwidować to, trzeba pozbyć się tego problemu, żebyśmy mogli spokojnie eksplorować dalsze planety. Ja już kończę. Roboty kosmiczne na Ziemi. Tutaj macie jakieś zdjęcie wykorzystania Lunochoda, który został, znaczy bliźniaka Lunochoda, czyli tego łazika księżycowego, który został wcielony w całą drużynę sprzątającą Czarnobyl. Natomiast co dalej może być? Co dalej możemy dzięki tego mieć? Mówi się o robotach, które już są wysyłane na Księżyc, które mają posłużyć do budowy z regolitu na przykład baz księżycowych. Chiny już wprowadziły cały system małych robotów, które budują most 24H. Szybsze budowy. Kto z nas nie chciałby mieć remontów na drodze załatwionych w ciągu jednego wieczora? No właśnie. A nie, jechałem A4, także wiem, o czym mówię, jeżeli chodzi o remonty przedłużające się. I ostatnia rzecz, mówiłem, że kończę. Ostatnia rzecz, tutaj macie przykład jakiejś wizji bazy marsjańskiej. Technologie, które zostaną wytworzone na potrzeby tej misji, ja nawet obecnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
bo to będą technologie, to będzie nowa kwestia medyczna, to będzie kwestia biologiczna, chemiczna, nowe kwestie fizyki, a propos Tomasza, ale także nowa ekonomia, nowe kwestie prawne, no bo zawsze jest kwestia, jak się dwóch panów pobije na Marsie, jeden drugiego tak w plecy, to co z nim zrobić? Czy ekstradycja? I tak, to są poważne problemy, nad którymi ludzie już pracują, tak? Bo prawo kosmiczne jest w latach 60., 70. jeszcze ubiegłego wieku. Więc nasza eksploracja, chociażby Księżyca, ale potem w Marsa, przyniesie nam tyle niewyobrażalnych rzeczy, ale jak widzieliście na tej takiej krótkiej, bo mam tylko 20 minut, od lat 60., zobaczcie, ile rzeczy już mamy dzięki sektorowi kosmicznemu. Ile rzeczy zawdzięczamy temu, że non-stop już teraz myśli się o tej eksploracji kosmicznej. Bardzo wam dziękuję.